po pierwszym kroku, czyli po analizie, czyli zapisanie stanu gry, który gwarantuje Ci, że dzięki temu będziesz w stanie namierzyć. Ponieważ z doświadczenia widzę, że nawet moi klienci piszą, wiesz co, Michał, nie doceniłem tego pierwszego kroku. Olałem to, bo pomyślałem, dzisiaj mam kasy tyle na koncie, ważę tyle, moje życie jest takie. Po czym, kiedy minęło kilka sezonów, okazało się, że muszę zrobić to mocniej, dokładniej i dopiero po jakimś roku, 2 zacząłem obserwować pewne zmiany, które normalnie były poza moim postrzeganiem. Widziałem, że na czacie pisaliście, że coraz więcej ludzi się budzi na duchowość. Tak, 2014 między nami mówiąc będzie w ogóle rokiem, w którym w pewnym sensie planeta się troszkę bardziej obudzi na duchowość. I teraz wyobraź sobie faceta, który zapisał rok temu w swoich planach, chce mieć poukładany biznes, kasę i w ogóle nie zapisał tam nic związanego z duchowością, z energetyką swojego ciała. Mija rok czasu, on mówi, no kasa jest taka sama, biznes taki sam i nie zauważa tego, że jest szczęśliwszy, wesoły, lżej mu się żyje, że spędza więcej czasu na łonie natury ze swoją rodziną, że jest tak fajniej, że ma więcej takich momentów przemyśleń, zadumy. Nie zauważył tego, że się całe życie zmieniło. Bo nie ma więcej kasy, bo nie ma lepszego domu i lepszej firmy. A całe życie uległo uprawie. A więc na początku zrobisz to delikatnie, ja wiem. Tu ci z Was, którzy znają dynamikę, szczególnie lewa strona dynamiki, na pewno zrobi to mega szczegółowo. Gwarantuję Ci, że to są osoby, które będą miały raporty na 10 stron na 4. I to jest świetne. Oczywiście, że nikt tego nie będzie czytał, bo ja bym tego nie czytał. Ale one będą mogły wrócić do tego za jakiś czas i zobaczyć, wow, co się zmieniło. To jest szok. To jest szok. Moi drodzy, krok drugi. Krok drugi to monotematyczność. Zmiana w wersji 3.0. Wcześniej był to kierunek północ. Monotematyczność jako nazwa daje Ci troszkę większe zrozumienie. A więc połączyłem te dwa terminy. Dlaczego? Dlatego, że masz do wyboru wiele kierunków. Prawda? Wiele. W tej chwili dostępna na świecie jest ogromna ilość możliwości. Szczególnie my w Polsce, którzy z reguły szczekamy, narzekamy, stękamy, w porównaniu do innych krajów mamy rewelacyjnie. Mamy rewelacyjnie. Pojedź sobie gdzieś, gdzie naprawdę ludzie mają problemy z życiem, z pieniędzmi, nie mają gdzie mieszkać, mieszkają w blaszanych barakach, biją się o wodę, zabijają się, mordują się za jedzeniem. W Polsce naprawdę w porównaniu do tych innych krain jest rewelacyjnie. Ale i tak, bez względu na to, gdzie jesteśmy, zawsze mamy do dyspozycji 365 stopni dookoła. Możemy pójść wszędzie. No i gdzie mamy iść? Z jednej strony, jeżeli będziemy regularnie chodzili po prostu w każdym możliwym kierunku, to nie dziw się, że kiedy wyruszasz w podróż, zobaczmy, że aż takiego zooma osiągniemy. Lecimy, jest. Kiedy wyruszasz w podróż, to przez pewien czas masz tą energię, tak? Mówisz, ludzie mówią, prę przed siebie, nieważne, śnieżyca po pas. No i nagle, coś fajnego. Chcę odpocząć. Tu wszędzie jest za zimno. To muszę tu skręcić, bo tu jest fajne miejsce, tu sobie usiądę. No to znowu ruszamy. To gdzie ruszamy? No przed siebie. No a teraz, ktoś ciekawy, zobacz, spotkajmy się z nim. I tak w kółko. I mija jakiś okres czasu, nieważne, to może być pół roku, to może być rok. Raczej są to duże kawałeczki czasu. I okazuje się, że dystans jest śmieszny. W tym samym czasie ktoś inny też to robił, też zbaczał, ale jednak w pewnym sensie pilnował kierunku. Jednak miał jakiś kompas. Coś wskazywało mu jego północ. Coś jednak regularnie sprawiało, że spośród tych dostępnych możliwości ta osoba jednak cały czas trzymała się danego kierunku. Pilnowała. Co sprawiło, że pokonywała bariery, przeszkody i przyspieszała. Ponieważ kiedy masz pewną drogę, to możesz przyspieszyć.
Kiedy wiesz, dokąd idziesz, to możesz przyspieszyć, tak czy nie? Kiedy nie wiesz, kiedy jesteś na bagnach i kluczysz, to raczej nie biegniesz przed siebie jak idiota, ponieważ się zapadniesz i się utopisz. Ale kiedy masz jakąś drogę, niech to będzie naprawdę wiejska, szutrowa droga. Ci z was, którzy mają samochody, doskonale wiedzą, że dobry kierowca, szczególnie kiedy jest to auto firmowe, nie zwalnia, nawet kiedy widzi dziury. Tak czy nie? Jedno jest pewne. Potrzebujesz skupić się w swoim życiu na konkretnym temacie. I dlatego też nie podaję już tego w formie kierunek północ, ponieważ to otwierało wasze umysły, ale nie aż tak, jak otworzy ten temat. Stań się monotematyczny. Monotematyczna. Cofnij się troszkę w swoim umyśle i przypomnij sobie ten okres czasu, kiedy jako młody człowiek, młoda kobieta przechodziliście przez ten okres takiego, jak to się nazywa, taki wybuch namiętności, hormony i każdy facet, którego spotykałaś, możliwe, że tak się jeszcze dzieje, myślał tylko o jednym. Co to było? Sklejanie latawców, latawcy? Może malowanie żołnierzyków? Seks, 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 seks. Tylko i wyłącznie. Prawda czy fałsz? Oczywiście kobiety uważają, że większość z nas facetów regularnie tylko i wyłącznie ma seks w głowie, tak? Coś w tym jest, bo gdyby nie ten seks, to by nie, nasza planeta byłaby biedna, nie byłoby komu pracować, dla kogo i tak dalej, więc my musimy zadbać o przetrwanie gatunku. My to wiemy, jako mężczyźni. Kiedy spotykasz gościa, który zajmuje się marketingiem sieciowym? O czym ten typ nawija? Tylko i wyłącznie o swoich produktach, tak czy nie? Cały czas. Po prostu jedz. Słuchaj, w ogóle szansa dla ciebie, jaka szansa, słuchaj, szansa świetna, możesz po prostu, bierzesz te garnki i tymi garnkami możesz bijać gwoździe w ścianę, człowieku! To jest najlepsza stal! I w ogóle zobacz, nie da się ugryźć tych garnków, popatrz! Nie pękają, a zobacz ten płyn, tym płynem w ogóle możesz Michał, możesz tym płynie psa wykąpać, będzie się świecił. Możesz tym płynem myć samochód, możesz pić go. Goście z tej branży, co jest dobre? Jest to bardzo dobre. Jest to bardzo dobre. Jeśli wykonują jeden z kolejnych kroków. Będzie o tym później. Oni popełniają w większości jeden newralgiczny błąd. Lub one, jeżeli się zajmujesz marketingiem sieciowym. I jedno jest pewne, na pewno te osoby nie będą zachowywały się tak jak inni nawiedzeni, ponieważ wykonają jeden z konkretnych kolejnych kroków, o którym dowiesz się wkrótce. Teraz skupmy się na drugim. Monotematyka, czyli tunelowe widzenie. Tak jak ten facet, który mówi tylko o seksie, który tylko patrzy w twoje cycki, który tylko i wyłącznie myśli o jednym. Tak jak dobry handlowiec, który tylko i wyłącznie chce sprzedawać. Tak jak dobry gość od marketingu sieciowego tylko promuje swoje produkty, swoje produkty. Tak powinieneś ty i powinnaś mieć ty tunelowe widzenie w swoim życiu. Na swój cel, na swoje pragnienia, na swoje marzenia. Tylko i wyłącznie. Na nic innego nie powinno cię rozpraszać. Tylko wtedy jesteś w stanie przyspieszyć. Popatrzmy jeszcze raz. Tylko wtedy jesteś w stanie dojść ewidentnie do tego tematu, w którym jesteś w stanie pokonywać troszeczkę większy zakres przestrzeni. Jesteś w stanie ewidentnie zdecydować się również na dość istotną zmianę. Mianowicie jaką? Kiedy zajmujesz się jednym tematem, również stajesz się ekspertem. Uczysz się, jak być dobry w swojej branży. Kiedy jesteś tylko i wyłącznie skoncentrowany lub skoncentrowana, wróćmy może do tej dość chaotycznej mindmapy, czy w ogóle nawet to nie jest mindmapa, to bardziej mindmapa 1.0 fundamenty, ale jeżeli ktoś by wybrał sobie, że chce się skupić powiedzmy na życiu, na zdrowiu, na relacjach, to jak to możemy nazwać?
będzie potrzebne nam przy kolejnych krokach. Życie, zdrowie, relacje. Jak to byście nazwali? Jednym słowem, te 3. Codzienność. Blisko. Czy życie, zdrowie, relacje to nie jest rodzina? W pewnym sensie? A więc okazuje się, że masz tunelowe widzenie. I są wśród nas osoby, które ewidentnie hołdują rodzinie i bardzo dobrze. Pamiętam kilka lat wstecz, kiedy jeszcze byłem dość dużym gówniarzem, nie mający własnej rodziny, ponieważ dziecko, które pojawia się na świecie, zmienia optykę, a więc jako ojciec 2-latki ja doskonale wiem, że rodzina jest ważniejsza niż coś innego. Ale kiedy nie masz tej rodziny, tak możesz o tym rozmawiać. A więc jeżeli dzisiaj tobie w polityce, w zdrowiu, w religii, w wielu aspektach naszego życia radzą ludzie, którzy nie mają rodziny, którzy są singlami mając 60 lat, którzy nie mają dziecka, którzy nigdy nie mieli rozterki, nigdy w nocy się nie budzili, kiedy twoje dziecko kaszle, kiedy coś się dzieje, kiedy nigdy się nie bali o życie małej istotki, to co oni kurwa wiedzą? No co oni wiedzą? Jak mogą te osoby radzić rodzinom? Ja pamiętam siebie 2-3 lata wstecz, kiedy ktoś nam pisał: nie mogę dojechać na szkolenie, bo mam dzieci. Mówię: kurwa, nie pierdol. Co, że masz dzieci? Nie możesz znaleźć nikogo, kto się dziećmi zajmie, bo moje dziecko zachorowało. Nie przesadzaj. Przecież nie umrze na katar. No tak reagowałem, ponieważ nie miałem rodziny, nie miałem pojęcia. Z reguły powinniśmy się nauczyć nie dyskutować z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. To jest bardzo fajny i szeroki temat, szczególnie dla hejterów, którzy z reguły próbują dyskutować z tobą, oceniając twój biznes, twoje życie, nie mając pojęcia o twojej dziedzinie. To tak jakby właśnie nastolatek dyskutował z matką albo z ojcem na temat wychowywania dzieci. Albo jeszcze inaczej, tak jakby dziecko próbowało uczyć rodziców pewnych aspektów. Nie do końca jesteś w stanie przejść. I teraz popatrz. Wybraliśmy aspekt trudny, rodzina. Dla mnie dzisiaj ważny. Kasa, zdrowie, relacje, ciuchy, może zwierzaki nieodhaczone, ale życie, podróże, relaks, co to było? Co? Hobby, praca, wszystko mam odhaczone na tej mindmapie, wszystko. A więc mogę ewidentnie skupić się na tym elemencie. Czyli moje tunelowe widzenie może w pewnym sensie i monotematyka powodować, że za każdym razem, kiedy dostaję nowe wyzwanie, podkładam to pod aspekt rodziny. Czyli masz nowy kontrakt, świetnie. Czy muszę zerwać weekendy rodzinne? Muszę, dziękuję. Ponieważ kasa jest, a więc nie muszę wskakiwać w ten kontrakt. Możesz w tej chwili pojechać na fajną imprezę. Jak miałem 20 lat, to imprezowałem, za moment miałem 40, a więc ciągle lubię imprezy, ale mogę się bawić u siebie, na miejscu. Czy pasuje pod rodzinę? No nie pasuje. Albo w drugą stronę. Czy ta impreza pasuje pod temat rodziny? No pasuje, ponieważ chcemy się bawić całą rodziną, a więc naszym dzieckiem zajmuje się, powiedzmy, babcia. A więc my balujemy. Super. Pod tym kątem jesteś w stanie sprawdzić niemal wszystko w swoim życiu. Przyjmijmy, że u ciebie to będą podróże. Wszystko związane z podróżami. Czy ten projekt pomoże mi wyjechać? No nie. Zarobię na nim 1800 zł, ale będę musiał siedzieć 2 miesiące w piwnicy. A na tym projekcie zarobię 1000 zł, ale on jest w 2 innych miejscach, muszę pojechać, a więc zwiedzę. Robię 2 rzeczy. Cały czas myśląc monotematycznie o podróżach. Czy to jest jasne dla was, moi drodzy? Czyli monotematyczność. Spraw i zrób to, w czym i tak jesteś dobry. I tak jesteś dobra. Kiedy masz problem, jesteś monotematyczny, tylko o swoich problemach mówisz. Kiedy osiągniesz sukces, też jesteś monotematyczny. Pieprzysz wszystkim o swoim sukcesie. Dlatego innym chce się żygać. Oni są w monotematyce problemu, tak? Oni są w dupie, głęboko w dupie, a ty wychodzisz i mówisz: wyszedłem z dupy, wygrałem wyścig od dupy do dupy. Oni mówią: to ale jak? O, ja nie widzę świata. Co ty, przecież to jest proste. Zderzenie 2 światów powoduje, że ludzie niestety się irytują. Wykorzystaj to na plus. Wykorzystaj to w realizacji swoich planów i marzeń, jeżeli zrobisz pierwszy krok. Ponieważ każdy z tych 9 kroków to jest nic innego jak w pewnym sensie temat,
do odhaczenia. Jeśli nie zrobiłaś analizy, to będzie ci trudniej wykonać krok drugi, monotematyka. Ponieważ nie wiesz, które aspekty się liczą. A więc nie będziesz w stanie wybrać. Jeżeli zrobisz to odpowiednio, jeżeli zrobisz tą analizę, to w tym momencie, kiedy słyszysz monotematyczny aspekt życia, tunelowe widzenie, może nie myślę tylko o seksie, ale może myślę tylko o rodzinie, może tylko o kasie, może tylko o czymś. Skupiam się na jednym aspekcie. Pokazałem Ci na przykładzie rodziny, że on może zawierać inne. To w tym przypadku wiesz doskonale, aha, czyli moje życie wygląda teraz tak. Chcę się skupić na tym. Dzięki czemu, popatrz, jestem w stanie przenieść 60% nieużywanej energii do tego. Dzięki czemu już naturalnie i prosto, wręcz prozaicznie prosto, będziesz mieć większy efekt. Moi drodzy, 2 minuty na poukładanie wniosków. Popatrzmy, moi drodzy, na Wasze pytania. Mariola spytała, a co jeśli ktoś tak monotematycznie ciągle narzeka? I ja ciągle muszę być słuchaczem tych narzekań. Dokładnie o tym, Mariolo, mówiłem, że Ty to możesz wykorzystać i zacząć stosować pozytywnie. No nic nie zrobisz tej osobie i w ogóle sugeruję temat zlać i po prostu zniknąć z jej strefy wpływu. Jeżeli ona to robi z takim sukcesem dla negatywnych rzeczy, Ty zastosuj dla swoich pragnień, celów i marzeń. Sebastian. Bardzo ciekawa wiedza, niby oczywista, ale mało osób w taki sposób potrafi patrzeć na swoje poczynania. Dziękuję bardzo. Izabela ma fajne pytanie, fajny wniosek. Myślę, że w tym drugim punkcie jest niezła pułapka. To prawda. Jak ustalić priorytety, tak aby nie zaniedbać innych rzeczy? Tym bardziej, że często zdarza się tak, że coś rozminiemy. Gdzieś jest fajnie, zabiera nas. No właśnie. Izabela, coś mi mówi, że z dynamiki raczej jesteś u góry, ewentualnie prawa strona, ponieważ nas z reguły interesuje wszystko. A więc wędrujemy sobie przez świat i nagle o jakie fajne i kurwa skaczemy z kwiatka na kwiatek. To jest troszeczkę bez sensu. Jeden z kolejnych kroków Ci na to odpowie. Kiedy już będziesz gotowa, kiedy zrobisz pierwszy i drugi krok, będziesz gotowa na trzeci i czwarty. Jeden z nich to właśnie jest nie łapać wszystkich srok za ogon, ponieważ to nas nigdzie nie zaprowadzi. A czy jest to pułapka? Jest, ponieważ możesz wybrać rzeczy, które w pewnym sensie mogą sprawić, że coś stracisz. No popatrz. Ja często mówiłem tak. Rodzina jest mega ważna, ale kiedy nie masz kasy, to co ty mi bredzisz, że chcesz spędzać każdy wieczór ze swoją rodziną? O czym ty mi mówisz, że chcesz mieć każdy weekend wolny? Jaki jest sens mieć wolny weekend z rodziną razem z nią pod mostem? Jaki sens? A więc przypomnij sobie czasy, kiedy to ludzie jeździli handlować jeansem do Turcji albo do NRD, RFN, albo wstawali, czy dzisiaj ludzie wstają o której? O której Włodek się mniej więcej wstaje na giełdę? O 4 rano, żebyś Ci mógł kupić świeże pomidory. Czujesz? Albo jajka. Ktoś wstaje o 4 rano. Czy jest to wyrzeczenie? No jest. No i rodzina, gdzie życie? Przestań pieprzyć. Jak nie masz zapłacić z czego rachunki, no to trzeba się skupić na tym. Wiadomo, że to troszkę ucierpi. Relaks. Jaki relaks? Musisz tyrać, zarabiać kasę. A więc pamiętajmy, ja byłem w tym miejscu, gdzie nie miałem niemal nic, poza długami, no, miałem długi, a więc wiem, jak to jest. Zdrowie, jasne, szanuj swoje zdrowie. No świetnie, no ale musisz mieć na to zdrowie. Dzisiaj wiemy, że się nie opłaca być chorym, ponieważ to kosztuje. I tak w kółko. A więc czy jest w tym pułapka? Jest. Ale tak czy inaczej w nią wpadniesz. I tak życie zadba, żebyś wpadła w tą pułapkę. I tak. To jest pewne. A więc jeżeli zrobisz to bardzo dobrze, to jest szansa, że powiedzmy za pół roku, kiedy będziesz dokonywać kolejnego zapisu stanu gry, ewentualnie za kwartał, tak jak teraz widzę, 1377 osób, pięknie, dołączyliście do nas, kolejne kilkaset osób dołączyło, a więc pamiętajcie, że i tak w większości olejecie to. Przyjmijmy, że za rok spotkamy się ponownie. Przyjmijmy, że zrobisz tylko pierwszy punkt jak analiza. Przeanalizujesz tylko i wyłącznie zapiszesz. To gwarantuję Ci, że po tym roku zobaczysz, że pewne tematy Ci przeszły bokiem, tak, omijasz je, ale też bardzo dużo zrealizowałeś, ponieważ wybierałeś, selekcja.
pewnym sensie tą selekcję możemy porównać jednak do tych relacji męsko-damskich. Obojętnie jak bardzo jesteś mądrym ogierkiem, nie zapłodnisz wszystkich klaczy, które chodzą po ulicach. Nie dogonisz ich. Jest tu coś? Tak sobie pomyślałam, że chyba to jest przyczyną mojego wypalenia, że chcę zbyt wiele obszarów poprawić naraz. To prawda, po prostu nie masz energii. Zamiast poprawić najpierw jeden, potem kolejny, pięknie. I później tak, od 2 tygodni nic nie robię, bo się zablokowałem, bo za dużo sobie wziąłem na głowę. Dokładnie. Bartosz pisze, analiza daje świetny efekt, ostatnio miałem kiepskie myśli o mojej obecnej sytuacji. Wczoraj zajrzałem do notatek sprzed paru miesięcy i zobaczyłem, że polepszyło mi się w każdej dziedzinie. Wow, pięknie. Wanda pyta, ostatnie pytanie. Wanda pyta, czego monotematyczność powinna dotyczyć przede wszystkim? Nie powiem Ci tego. To jest Twoje życie. W pewnym sensie kilka lat temu, kiedy sam szukałem dla siebie tego złotego grala, wiedziałem, że jest to jeden z ostatnich kroków, czyli rozwój 24/7. Dzisiaj dla mnie to jest ciągle mój święty gral, cały czas się rozwijam, ale jest wiele innych aspektów. Ponieważ kiedy odhaczysz te tematy, kiedy nie masz problemu z pieniędzmi, kiedy relacje dookoła są zdrowe, kiedy nie masz problemu z ciuchami, ze zdrowiem, kiedy to wszystko jest świetne, no to nagle masz jakieś śmieszne w ogóle problemy, bo mój kot się zesrał na schodach. Czujesz to? To jest śmieszne. W tym czasie ktoś inny ma problemy, że nie ma co wsadzić do garnka. Ale trzeba gdzieś zacząć. A więc na pewno nie będę osobą, która Ci powie, musisz się nad czym skoncentrować. Kiedy przyjdziesz i spytasz mi się, Michał, jak mam otworzyć ten biznes, to wtedy Ci powiem, bardzo proszę, monotematyka to jest wszystko związane z otworzeniem i z utrzymaniem biznesu, plus spytaj innych ludzi, jakie tematy z reguły są dodatkowe, ponieważ to jest z reguły nasz cel i totalnie nie mamy pojęcia o tym, że nasz cel ma dodatkowe tematy i wyzwania. Choćby z tego powodu tarcza ma konkretne cyferki i cel jest w środku, ale tarcza jest większa. Gdyby cel był 1, to na tarczy by nie było 10, byłoby 1. I my z reguły wiemy o tym teoretycznie, czego chcemy, ale nie wiemy o tym. A więc gdybyś przyszła i powiedziała, chcę mieć swój biznes, chcę otworzyć sobie swój sklep, powiedziałbym, świetnie. Naucz się, jak stworzyć nową markę, jak produkować fajne produkty, usługi. Naucz się, jak zbudować Dream Team, bo ktoś musi ten sklep obsługiwać. Naucz się, jak komunikować się z klientami. Naucz się tego. Wtedy Ci mogę powiedzieć, to jest Twoja monotematyka, to jest Twoje tunelowe widzenie. Biznes. Możesz dorzucić sobie troszkę rodziny, troszkę relaksu, ale biznes. Pierwsze 3 do 5 lat to będzie i tak zapierdalanie. Nie ma opcji nie ma szansy na jakieś wakacje rodzinne, nie ma szansy na, we Wigilię może gwiazdka. Zresztą ten rok chyba, tak? Jeżeli dobrze kojarzę, to ten rok jest rokiem po prostu przerażającej ilości długich weekendów. No więc w tym roku i tak mniej zarobisz. I tak Twój biznes będzie więcej odpoczywał. A więc jeżeli biznes, to biznes. Ale gdybyś przyszła powiedziała, Michał, zdrowie jest moim celem, powiedziałbym, świetnie, monotematyka. Powiedzmy, mam problem z nogami. Okej, co jesz, co pijesz, kiedy jesz, jak śpisz i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste, kiedy zrobisz ten pierwszy krok. Ale nie powiem Ci, co masz wybrać, ponieważ Ty powinnaś i powinieneś wiedzieć lepiej. To jest Twoje życie, nie moje i naprawdę jestem ostatnią osobą, która będzie Ci mówiła, musisz robić tylko i wyłącznie to. Jedno jest pewne, bez kilku kroków nie jesteś w stanie tego zrealizować. I to pytanie pięknie przechodzi do kolejnego kroku.